Witajcie kochani, znajduję się w tej chwili przed wejściem do budynku Ufficio Primo, w którym to już za moment rozpocznie się wyjątkowy event organizowany przez markę Foreo, podczas którego odbędzie się premiera bardzo ciekawego, nowego urządzenia do pielęgnacji twarzy tej marki o nazwie UFO. Ci z Was, którzy śledzą mnie w mediach społecznościowych, doskonale wiedzą, że ja jestem w UFO zakochana i zakochałam się w tym gadżecie dosłownie od pierwszego spojrzenia, a miało to miejsce, słuchajcie, kilka miesięcy temu i pamiętam, jakby to było dzisiaj. Otóż któregoś dnia, scrollując sobie wiadomości na Facebooku, wyświetlił mi się post z Kickstartera na temat właśnie UFO. I jak ja zobaczyłam ten gadżet, jak zobaczyłam jak działa i jaką ma nazwę, no to się, słuchajcie, tak podnieciłam, bo stwierdziłam, że ja koniecznie muszę go mieć, dlatego że jak wiecie, po pierwsze bardzo lubię markę Foreo, a po drugie jestem niesamowitą gadżeciarą, także wszystko co jest ładne i funkcjonalne przy tym leży w zasięgu moich zainteresowań. I pamiętam też, że od razu skontaktowałam się z Foreo, ponieważ chciałam już wtedy kupić UFO. Chciałam też wiedzieć, czy to jest prawda, że to UFO powstało i powiedziano mi, że być może pojawi się w sprzedaży, także niesamowicie się cieszę, że w końcu pojawiło się w Polsce i że czekajcie, bo wieje wiatr, i że za chwilę będę mogła po pierwsze sama zobaczyć i przetestować to urządzenie, a po drugie pokazać również Wam, jak ono działa. Także za chwilę udam się na event, a teraz chciałabym jeszcze na chwilę się zatrzymać, żeby opowiedzieć Wam kilka zdań na temat tego, co mam dzisiaj na sobie. W związku z tym, że event został zaplanowany na późne godziny popołudniowe oraz z uwagi na to, że jest dzisiaj bardzo ciepło, postanowiłam założyć kombinezon. Jest to kombinezon marki Elisabetta Franchi, którą Wam bardzo, ale to bardzo polecam, ponieważ ona produkuje świetnej jakości rzeczy właśnie na eventy. Także jak będziecie mieli okazję, to koniecznie się zaopatrzcie w coś tej marki. I jeśli chodzi o ten kombinezon, to on wygląda jakby był jednoczęściowy, ale tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jest dwuczęściowy, ponieważ ta górna część jest odpinana, w sensie zapinana na guziki i możemy te części rozdzielić. W rezultacie do góry możemy sobie dopasować na przykład jakąś spódnicę ołówkową, a jeśli zdejmiemy górę, to możemy sobie dopasować na przykład jakąś koszulę do tych spodni. Także to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Kombinezon jest dopasowany, ale nie jakoś na tyle, żebym, wiecie, się źle w nim czuła. Jednocześnie jest mi w nim bardzo wygodnie. Jeśli chodzi o nogawki, to mają one długość 7/8, także mi sięgają nad kostki. I to jest wada i zaleta zarazem. Na pewno trzeba mieć odpowiednią figurę do tego, żeby dobrze w takiej długości spodni wyglądać. Natomiast przechodząc do góry, no to jak widzicie, ma ona krótkie rękawki. Nie ma wcale rękawków, co ja mówię. Natomiast jest czarno-beżowa, kropki, ma tutaj różne takie, chciałam powiedzieć, halki. Falbanki, dziękuję Hania. Hania tutaj stoi, wiecie, i obserwuje. I jeszcze tutaj przezroczystą tak jakby halkę, która sprawia, że optycznie jakby wysmukla nam ciało. Są tutaj też poduszki, które też optycznie znowu podwyższają ramiona i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Z tyłu zapinana jest ta góra na guziczki, więc może się teraz odwrócę i Wam zaprezentuję, także uwaga, uwaga. Dobrze, to najważniejszą część mojego outfitu mamy już omówioną, a teraz chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów na temat dodatków. Wybrałam dodatki w kolorze złoto-czarnym, ponieważ uznałam, że takie będą najbardziej pasować do tego kombinezonu. I mam tutaj na myśli długie kolczyki, nazwałabym je wieczorowymi, takie ozdobne, ale nie pamiętam, gdzie je kupiłam. Mam też na sobie moją bransoletkę nową, kupioną w Atenach, Hermesa, też czarno-złotą oczywiście. I pierścionek złoty marki Yes. Jeśli chodzi o moje usta i paznokcie, no to oczywiście semilak i czerwień. Mam też torebkę, która kolorystycznie pasuje do mojego outfitu, marki Carpiza. I bardzo mi się podoba w niej to, że ma ochwyty metalowe w kolorze złotym, dzięki czemu pasuje do wszystkich moich dodatków. I ostatnią rzeczą, którą mam na sobie, to są szpilki. I mam tutaj na myśli szpilki polskiej marki Kazar, szpilki czarne na wysokim obcasie, które bardzo, bardzo lubię, nosiłam je wielokrotnie, także mogę je Wam polecić. Dobrze, moi drodzy, wiecie już, jak prezentuje się mój outfit, także dajcie mi proszę znać, czy jak Wam się podoba.
A ja teraz chciałabym zaprosić mojego gościa, który już tam się wcześniej odzywał w tle, czyli Hanię. Hania, zapraszam Cię serdecznie. Hania również została zaproszona na event Foreo. Jest tutaj już mnóstwo osób w kolejce. Tak, a my jeszcze uznałyśmy, że chwilę pogadamy do Was, zanim pójdziemy się zarejestrować. I oczywiście zobaczymy, co ciekawego na evencie. Hania, masz bardzo ładny makijaż. Bardzo dziękuję, jest to wyczyn Mai, która mnie dzisiaj podratowała, dlatego że ja po prostu jestem noga w makijażu, kompletnie sobie nie radzę w tym temacie, no i Maja mnie podratowała, poprosiłam ją o pomoc, więc ja dzisiaj naprawdę świecę makijażem. Także pozdrawiamy Maję. Tak. Jeszcze chciała Ania. Co ja mówię? Hania się ze mną spotkać dzisiaj na kawę przed eventem, ale ja oczywiście jak nagrywam vloga, to jestem nie do życia, prawda? Tak, jesteś tak zarobiona, że na nic nie ma czasu, nawet na to, żeby sobie poplotkować chwilę. Dokładnie, więc będziemy może tutaj dzisiaj plotkować po evencie. Zobaczymy. Mam taką nadzieję. Co się wydarzy. Natomiast co takiego jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że no tak, nie mogłam się z Tobą spotkać, bo chciałam być tutaj wcześniej, żeby zrobić parę ujęć do vloga. Praca. Sądzę, że bardzo ładne ujęcia wyszły, Taka bo kilka praca. Podejrzałam. Powiedz, co masz na sobie jeszcze. Ja mam na sobie sukienkę z Zary. Która odsłania biust. Troszeczkę. Sukienka z Zary, rozmiar XS, mówię. XS, tak? w końcu słuchajcie, się zmieściłam w XS, więc jestem z siebie dumna. Dlatego, że Hania schudła ostatnio, tak? 12 kilo ponad. 12 kg? Tak. Też bym tyle chciała schudnąć. Nie masz z czego. Powiedz, jak to zrobiłaś. Nie masz z czego, nie masz z czego, Dorota. Dobrze, moi drodzy, myślę, że pora już najwyższa, żeby skończyć mówić, ponieważ za chwilę się okaże, że spóźnimy się na event, także do zobaczenia na miejscu. Witamy teraz oficjalnie na pokładzie statku kosmicznego Foreo. Międzygalaktyczny, interdyscyplinarny, nowatorski statek z przyszłości specjalnie dla Państwa wylądował. Podchodźcie do srebrnych, pięknych cyborgów, które objaśnią Wam wszystko, co tutaj mamy. A przybyliśmy tu z przyszłości, żeby zapomnieć o błędach kobiecej pielęgnacji z przeszłości. Wszystko to dzięki managementowi Foreo. Wielkie oklaski dla Agnieszki, Kasi i Nataszy. Postanowiłam poprosić Agnieszkę z marketingu Foreo tutaj na zewnątrz, ponieważ chciałam z nią porozmawiać na temat różnych produktów Foreo, ze szczególnym uwzględnieniem tego oto masażera o nazwie Iris. Lubisz ten produkt? Bardzo lubię ten produkt, ponieważ wiesz co, szczerze mówiąc jeszcze wcześniej nie widziałam nic podobnego, więc myślę, że to jest taki produkt, którego nie można nawet do czegoś innego porównać. On jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, ja tutaj mam różowy. On jest dostępny w takiej wersji takiej miętowej, w wersji pudrowego różu. Pokaż, Dorota. Mój ukochany, proszę bardzo. I w wersji fuksji, ale akurat nie mamy przy sobie Fuksja tego też mi się koloru. bardzo podoba. Jest taka fajna, fajnie wychodzi też na zdjęciach i Mi się wydaje, że w ogóle fajny jest też miks, jak ktoś ma kilka produktów Foreo, jak jest ciemny róż i jasny róż. Tak mi się wydaje, jak kolekcjonujecie, to polecam Wam właśnie mieć różne kolory. Natomiast jeśli chodzi o działanie, to Wy wiecie, że ja kupiłam sobie, pewnie widziałaś na moim Insta Stories, tak myślę, że widziałaś, w Douglasie właśnie Iris i już przetestowałam, a raczej testuję każdego dnia, używam głównie wieczorem i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Bardzo podoba mi się ten efekt masażu, tego, że tutaj, nie wiem to zakończenie jak to się nazywa, ale ja to nazywam ramionkami, jakby takie połączone, taki łuk, takie ramionka to są, bo generalnie chodzi o to, że one mają od twarzy jest taki masaż opuszkami palców, nie wiem jak zbliży. No teraz jak bokiem damy, to będzie widać.
Czyli to są takie paluszki, które generalnie jak robimy sobie, wykonujemy taki masaż opuszkami palców, to robimy to paluszkami. Natomiast tutaj mamy te ramionka Iris, które są ze sobą połączone ze względu głównie na design w tym momencie. A działanie jest takie właśnie, że tutaj tymi opuszkami Iris masujemy sobie okolice oczu, co jest bardziej efektywne niż zwykły masaż opuszkami palców, dlatego że mamy jeszcze pulsacje T-Sonic, które pobudzają jakby limfę. I mamy też taki zwykły masaż bez tych pulsacji, który jest taki bardziej kojący, bym powiedziała. I też plus, jeśli na przykład używamy kremy, które generalnie są w malutkich słoiczkach, są bardzo drogie, opuszkami palców, jeśli je wklepujemy, to te opuszki palców wchłaniają 50% tego kremu. Natomiast jeśli wtłaczamy kremy Iris, to jakby całość tego kremu jest wchłaniana przez skórę wokół oczu. Ja bardzo lubię ten produkt, także polecam Wam. Może Wam kiedyś pokażę, zaprezentuję we vlogu, jak się używa Iris, a dajcie znać właśnie, czy chcielibyście zobaczyć, a może posiadacie ten produkt. Jest on dla Was ciekawy i chciałybyście rzeczywiście zobaczyć go w akcji. A ja mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie. Który produkt Foreo lubisz najbardziej? Najbardziej, wiesz co, jakby waham się pomiędzy dwoma produktami. Moim ulubionym produktem jest na pewno Luna Mini 2, której używam regularnie. Też bardzo lubię. I nie wyobrażam sobie życia bez niej. No i teraz UFO. Myślę, że z Tobą nie będę rozmawiać o UFO, tylko porozmawiam za chwilę. Wiecie z kim? Z Hanią, ponieważ Hania ma już od dobrych kilku miesięcy UFO, więc ona mi powie, jak się sprawdza. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również Ci dziękuję za rozmowę. I zmykam po kolejną osobę, z którą będę mogła porozmawiać. Na evencie poznałam Kasię. Cześć! Kasia napisała do mnie, słuchajcie, przed tym eventem na Instagramie i zapamiętałam jej nick, ponieważ skojarzył mi się z Chanel, a jej nick to Henelowa. I nie uwierzycie, słuchajcie, ale Kasia chodziła do szkoły niedaleko mojej wioski, do której ja też chodziłam, do gimnazjum. Dokładnie. Czyli gdzie? Do KUP. Ale później już przestałyśmy się z Kasią lubić, ponieważ wybrała inne liceum niż ja. Tak, to prawda. Ponieważ ja wybrałam dwójkę, a Kasia wybrała trójkę, a dwójka z trójką się nie lubią. Nie do lubią, tej pory więc... tak jest? Do tej pory tak jest i nie powinnyśmy w ogóle z Dorotą rozmawiać, więc... Tak. w tym momencie. Ale rozmawiamy, poznałyśmy się i studiujesz w Krakowie, na UJ-cie. W Krakowie, na UJ-cie, dokładnie. Studiuję zarządzanie mediami. I jak? Ci się podobają studia? Super. Moim zdaniem są bardzo rozwijające. Wiadomo, pojawiają się przedmioty, które niekoniecznie mi się w życiu przydadzą, moim zdaniem, ale można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, także zachęcam. Także przyjechałaś specjalnie z Krakowa tutaj? Tak, przyjechałam specjalnie z Krakowa, z egzaminu i uciekam na kolejny egzamin, bo jutro o 8 właśnie mam z historii teatru. Więc... Ale muszę Wam powiedzieć, jak stałam właśnie na evencie i robiłam timelapsa i zobaczyłam Kasię, jak się na mnie patrzy i idzie w moją stronę, to pomyślałam, o, to jest chyba ta dziewczyna z Instagrama, która do mnie pisała, bo nikt inny, tak mi się wydawało, nie mógł do mnie podejść, także w ten sposób Cię rozpoznałam, jest mi w ogóle bardzo miło, ponieważ mi jest zawsze miło, kiedy do mnie podchodzicie, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ostatnio ciągle ktoś do mnie podchodzi i nawet wtedy, kiedy nie mam makijażu, na przykład jestem sobie w dresie i idę na spacer z Astonem, i wtedy mam ochotę zawsze uciec. Ale co, denerwujecie to? Nie, tylko mam z tyłu głowy, kurczę, dlaczego się nie pomalowałam na przykład. Albo mogłam się inaczej ubrać, a potem sobie myślę, no dobrze, ale przecież ja wyszłam na spacer z psem. No to ja myślę, że Ty wyglądasz pięknie nawet bez makijażu. Wiesz? Nie wiem. No, ja myślę, że tak. Dobra, nieważne. Porozmawiajmy o tym, co się działo na evencie, ponieważ ja Wam muszę coś powiedzieć, że dokonałam odkrycia, ponieważ tam było bardzo ciekawe menu. Takie futurystyczne, idealnie wpisujące się w schemat eventu, jego stylistykę i w pewnym momencie patrzę i poznaję te twarze, które podchodzą do mnie z tymi tacami. I to były, słuchajcie, twarze z restauracji Szoku, z której Wam ostatnio pokazywałam na Instastories Ośmiornicę. I byliście bardzo jakby zaciekawieni tymi potrawami, które tam pokazywałam. Aston też ją jadł. I Aston też ją jadł, tak, dokładnie, ale wiesz co, nie zjadł, nie smakowało. Ojej. Wybredny. Natomiast z restauracji Szoku, więc to było dla mnie takie bardzo miłe zaskoczenie, ale menu było, słuchajcie, super. Takie jakby zostało wyjęte z kuchni molekularnej trochę i specjalnie sobie wzięłam tutaj, a raczej dostałyśmy drineczka o nazwie Foreo. Tak. W tubce. Ale jeszcze nie piłam. A ty piłaś? Nie, też nie piłam. Też nie piłaś? Myślałam, Ale że mi Hania powiesz, piła. jak smakuje. Ale Hania piła, także myślę, że Hania może coś o nim powiedzieć. Ja akurat jadłam galaretkę prosecco malinowe i też było przepyszne.
Ja bardzo piłam jakąś delikatne. zupę z lubczykiem, z takiej próbki, Probówki, nie? z probówki dokładnie, także muszę wam powiedzieć, że to naprawdę było bardzo ciekawie podane. Jeszcze jedną rzecz mi ciekawą powiedziałaś, że twoja szefowa, bo pracujesz dla magazynu Wesele. Wesele, kazała ci powiedzieć co takiego. Kazał mi powiedzieć, że uwielbiacie, oglądacie od początku. A ile ma lat? 24. I jej ulubionym filmem jest film o typach klientów perfumerii. Tak, i cały cykl ogólnie o perfumerii. Polecamy. Tak, i pozdrawiamy Madziu. Tak, ten film ma chyba już 1 milion wyświetleń z tego co kojarzę, albo za chwilę przekroczy, także... No, jest także- bardzo popularny, to prawda, ja sama go oglądam chyba z 3 razy. To jak także... powiesz prawdę, no, to niektórych to zaboli, wiesz. Tak, to prawda. No ale to tak samo jak z typami idealnego mężczyzny, nie? Tylko tam było więcej hejtu. Tam w zasadzie był sam hejt. A, wiesz co, wydaje mi się, że po prostu to była prawda. Nie, Bo niektórzy nie to zrozumieli. była prawda, więc... Tak, ja mówię zawsze prawdę, tylko nie każdemu się to podoba. Natomiast w każdym razie bardzo, bardzo miło było mi Kasię poznać. I wzajemnie. Ja Tobie życzę oczywiście miłego powrotu do Krakowa i mam nadzieję, że będziesz się odzywać. No, oczywiście, ja również mam nadzieję, że będziesz się odzywać. I obserwujcie Kasię, pamiętajcie, jej nick na Instagramie to Henelowa pisane przez samo H. Buźka. Oto i ono, proszę Państwa, czyli UFO, a wraz z UFO Hania. A dlaczego Hania? Ponieważ dostałaś Foreo UFO już jakiś czas temu. Tak, ja Foreo w ogóle testuję UFO od 4 miesięcy, dlatego że byłam na targach w Bolonii i miałam okazję być zaproszona na imprez dla włoskich blogerów. No i od tamtego momentu testuję właśnie UFO, sprawdzam jak działa i powiem Wam, że ja jestem produktem zachwycona, dlatego że bardzo fajnie i szybko odżywia skórę. No i przede wszystkim możemy ujędrnić te newralgiczne punkty, czyli na przykład drugi podbródek. I tak stosujesz, tak? Tak, ja Jak stosuję często? na całą twarz i na podbródek minimum 4-5 razy w tygodniu. Czyli prawie Tak, codziennie. codziennie, tak. No to musisz naprawdę lubić ten produkt. Bo ja Bardzo. tak mam z produktami, jak coś lubię, na przykład Foreo Luna Mini 2, to używam codziennie. Bardzo lubię, dlatego że przez to, że UFO ma ciepło, które wytwarza i światło, bardzo fajnie po prostu wtłacza nam produkty pod skórę i nasza skóra jest bardziej odżywiona, mocniej. Trochę to przypomina taki zabieg, jak idziemy do kosmetyczki i mamy po prostu wtłaczane ampułki, więc bardzo fajna sprawa i ja dlatego bardzo często stosuję ten produkt. Ja widzę, że to Foreo, które trzymam w kolorze jasno-różowym, jest w kolorze też Twoich paznokci. Spójrzcie. Oczywiście lakiery Symilak. Dziwnych zbieg, słuchajcie, okoliczności. Natomiast chciałabym, żebyś powiedziała, jak się stosuje, bo ja, słuchajcie, tego produktu jeszcze nie stosowałam, więc tego nie wiem, ale skoro Ty stosujesz za parę miesięcy, to na pewno doskonale wiesz, więc musisz mi powiedzieć. Tak, to może zacznijmy od tego, że mamy 2 rodzaje masek. Mamy maskę na noc, to jest ta ciemniejsza i jest jasno-niebieska, która jest maska na dzień. Jeżeli chodzi o te maski, to ta na noc jest taka bardziej bogata, ma bogatszy skład, konsystencję taką bardziej jakby żelową. No i my tutaj już z Dorotą włożyłyśmy do środka maskę. I Żeby to ją wygląda włożyć? tak, że wyjmujemy po prostu z opakowania maskę. Ona i... jest nasączona składnikami aktywnymi. Tak, takim w formie żelu. One nie są olejowe, one są bardziej takie żelowe. Otwieramy sobie tutaj w tym miejscu, wkładamy taki płatek nasączony i jego musimy zamknąć bardzo mocno i wtedy nam się wyrównuje ta powierzchnia. W momencie, kiedy mamy tą maskę włożoną, ona jest nasączona tym żelem, musimy nacisnąć tutaj od góry i włączyć Foreo i wtedy ona nam zaczyna się podgrzewać i niedługo zacznie świecić. I jak długo wykonujemy tę maskę? Bo robimy maskę. Około 90 sekund. I później jesteśmy piękne i młode. Tak, natomiast ja ogólnie stosuję dłużej, czasami po prostu, o teraz widzicie, zaczęło działać, więc ona zaczyna teraz się nagrzewać, ta maska się podgrzewa, no i przez to nam po prostu wtłacza te składniki aktywne do środka skóry, Ja głębsze warstwy uważam, skóry. wtrącam się, ale słuchaj, ja uważam, że to będzie świetne przed wyjściem do stosowania. To jest O, czuję super, ciepło. tak, no właśnie, to jest fajne, że... Taka maska błyskawicznie upiększająca przed wyjściem z domu, tak? To jest super, ale fajna jest też na noc, po prostu w momencie, kiedy wiecie, nie chcemy jakoś długo czekać z maską, 20 minut z maską w płachcie, po prostu możemy sobie zrobić taką maseczkę, no i potem nałożyć już normalną pielęgnację, serum, krem, więc też jakby to pomaga w tej wieczornej pielęgnacji, bo ja po prostu masuję sobie tym Foreo, tym UFO, całą twarz, szyję, no i oczywiście dekolt.
Powiedz mi jeszcze, czy te maski kupuje się osobno? Tak, je można Czy- kupić osobno i możesz sobie wybrać, czy kupujesz właśnie tak samo jak są żele do Foreoluny, prawda? To tam masz na dzień, na noc, to tu tak samo możesz sobie dokupić te maski na dzień i na noc. Powiem Ci tak, że ja nie mogę się doczekać tego, aż będę mogła przetestować sobie, bo UFO właśnie, bo ja uwielbiam takie gadżety i Wy o tym doskonale wiecie. Dobrze, wszystko mi już powiedziałaś, myślę. Ja na UFO bardzo długo czekałam i szczerze mówiąc nie zawiodłam się Ale ja w tak momencie, samo. kiedy dostałam UFO i te 4 miesiące testuję i sprawdzam i tak dalej, więc no naprawdę ja jestem bardzo zadowolona i słuchajcie, przez to, że dzisiaj jest premiera, to niedługo u mnie wyjdzie film również o UFO, dlatego, że po prostu nie mogłam go wrzucić wcześniej przed premierą w Polsce. No tak, znaczy to w tym kontekście cieszę się, że nie miałam wcześniej, bo też bym pewnie nie mogła się doczekać. Ja już zrecenzowałam, wszystko opowiedziałam jak działa, pokazałam i nie mogę tego opublikować. Także zapraszamy na kanał Hani, a teraz myślę, że pójdziemy sobie coś zjeść. Ja już jestem strasznie głodna. Ja też jestem głodna, także myślę, że że pożegnamy się z Wami i zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał. Do Hani też zapraszam oczywiście Dziękuję. i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. Chyba jest po prostu obiektyw pobrudzony, ale muszę podejść teraz. Aha, to mogę swoją sukienką to zrobić. To Myślałam, już... że wiesz, że chcesz coś zakrywać z czymś. Nie. Dobra, czy teraz będzie ok? Jeszcze raz? To jeszcze raz. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aha. I tu jest podgląd, ale musisz patrzeć tu. Tu mi odstaje, dobra. Bardzo dobrze, no uciekaj. A Czy to jest ok?